Witamy w kolejnym odcinku publikacji przy kawie, przy mikrofonach Ania i Tomek. Cześć wszystkim. Drogie koleżanki i drodzy koledzy fizjoterapeuci, przygotujcie sobie ulubioną kawę, bo dziś bierzemy na warsztat temat, który tak naprawdę dotyka naszej codziennej praktyki klinicznej. Dokładnie. Zastanówcie się przez chwilę, co byście zrobili z pacjentem, którego kolano to w zasadzie kość trąca o kość, prawda? A potworny ból nie pozwala mu normalnie funkcjonować, nie pozwala spać w nocy. No i najczęstsza reakcja to po prostu kazać odpoczywać. Właśnie, kazać odpoczywać i czekać na operację w fotelu. Cóż, dzisiaj postaramy się udowodnić Wam, opierając się na najświeższych danych, że to prawdopodobnie najgorsze, co możecie zrobić dla jego przyszłej rekonwalescencji. Zdecydowanie. Na nasz kawiarniany stolik trafia dzisiaj metaanaliza z 2025 roku, opublikowana na łamach Frontiers in Medicine. Za tym, powiem Wam, potężnym opracowaniem stoi zespół badawczy pod kierunkiem Wei-Shuai Zhanga, a naszą misją dzisiaj jest rozwikłanie tego odwiecznego dylematu. Mianowicie oszczędzać zniszczony staw, czy wręcz przeciwnie, wdrożyć intensywną pracę, zanim pacjent w ogóle trafi na stół operacyjny. Wiesz, to jest jedno z tych absolutnie fundamentalnych pytań, które słyszymy w gabinetach każdego dnia. Pacjenci z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową przychodzą do nas z takim silnym, naturalnym odruchem ochrony tego, co boli. Jasne, to naturalne. Ale jednak badacze z zespołu Zhanga postanowili przyjrzeć się temu zjawisku na ogromnej próbie danych, żeby dostarczyć nam, praktykom, obiektywne dowody na to, jak właściwie poprowadzić pacjenta w tym krytycznym oknie przedoperacyjnym. I od razu powiedzmy sobie jasno, to co dzisiaj przeanalizujemy mocno wykracza poza standardową radę pod tytułem proszę trochę poćwiczyć w domu. O tak, zdecydowanie wykracza. Żebyśmy jednak dobrze zrozumieli wagę tych wniosków, autorzy publikacji na samym wstępie bardzo trzeźwo zarysowują nam skalę problemu. Mianowicie, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego dotyka ponad 20% dorosłych w krajach zachodnich. 20%? To jest ogromna rzesza ludzi. Ogromna. A sama operacja, czyli całkowita aloplastyka stawu kolanowego, to z kolei zabieg wysoce inwazyjny. Mówimy tu o drastycznej ingerencji w ciągłość tkanek, odcięciu powierzchni wstawowych, po prostu potężnym stresie dla całego ustroju. Co fascynujące, autorzy wykazali w ujęciu historycznym, że już w 1940 roku, wyobraźcie sobie, ponad 80 lat temu, ówcześni specjaliści sugerowali wczesne ćwiczenia przedoperacyjne, by zoptymalizować późniejsze wyniki. 80 lat temu, niesamowite. Intuicyjnie czuli, że kondycjonowanie pacjenta przed taką traumą po prostu ma sens. Badacze bardzo precyzyjnie przypominają nam tę ewolucję, bo przecież przez dekady to przygotowanie często ograniczało się do rutynowych działań edukacyjnych, na przykład, krótkiej rozmowy z pielęgniarką dzień przed zabiegiem. Tak zwana broszurka i do domu. Dokładnie tak. Tymczasem nowoczesna prehabilitacja, którą wzięli pod lupę, to kompleksowe zarządzanie stanem fizycznym i układem nerwowym pacjenta. I tu właśnie pojawia się pewna pułapka w naszym myśleniu. Bardzo często w fizjoterapii używa się takiego, wyświechtanego frazesu, że operacja to jest maraton, a prehabilitacja to obóz przygotowawczy, bo przecież nikt nie idzie na maraton prosto z kanapy. No tak, ulubione powiedzenie. Tylko że ta metafora zupełnie nie oddaje tego, co tam się dzieje na poziomie neurologicznym. Kiedy czytałam te badania, pomyślałam raczej o systemie nawigacji. Układ nerwowy pacjenta z przewlekłym bólem to jest jak taki zepsuty GPS, który ciągle krzyczy niebezpieczeństwo, nawet gdy jedziesz po prostej drodze. Zastanawiam się tylko, bo to brzmi ryzykownie, czy wdrożenie treningu na zniszczonym stawie faktycznie przygotowuje układ ruchu do mniejszego szoku pooperacyjnego. To jest genialne ujęcie problemu. I dokładnie to samo pytanie zadali sobie autorzy tej metaanalizy. Żeby zrozumieć, czy my faktycznie, jak to ujęłaś, kalibrujemy ten GPS, czy go tylko jeszcze bardziej psujemy, badacze musieli zebrać naprawdę solidny materiał. Zdecydowanie, a liczby, które podają, dają nam bardzo mocny punkt oparcia. Mówimy tu o potężnej puli pacjentów. Zespół Zhanga uwzględnił 21 randomizowanych badań klinicznych, opublikowanych łącznie w 18 artykułach.
Solidna baza. Bardzo solidna. Przeanalizowano losy 2150 uczestników. Z tego 1167 pacjentów przeszło program prehabilitacji, a 983 stanowiło grupę kontrolną, czyli bez tych interwencji. Tam nie było tylko wymachywania nogą w powietrzu, od ćwiczeń funkcjonalnych przez edukację zdrowotną, aż po profilaktyczne wsparcie farmakologiczne przed zabiegiem. To wszystko działało tak wielotorowo. Wiesz, zanim wejdziemy w same ćwiczenia, musimy koniecznie zatrzymać się przy tym wsparciu farmakologicznym, bo to ono często tłumaczy, jak udaje nam się uniknąć tego dolewania paliwa do ognia. Słusznie. Autorzy zauważają, że u pacjentów zakwalifikowanych do wymiany stawu mamy do czynienia ze zjawiskiem torowania bólu i uwrażliwienia ośrodkowego. Sensytyzacja, czyli mówiąc prościej, nadwrażliwość układu nerwowego na bodźce. Jasne. Przewlekły ból, który trwał tam latami, fizycznie zmienił sposób, w jaki rdzeń kręgowy i mózg przetwarzają sygnały. Bodziec, który u zdrowego człowieka wywołałby, lekki dyskomfort, u tego pacjenta wyzwala alarm najwyższego stopnia. Czyli to jest właśnie ten zepsuty GPS, o którym wspominałam. Układ nerwowy interpretuje wszystko jako zagrożenie. Zgadza się. I badacze wskazują, że w niektórych włączonych programach stosowano farmakologię, na przykład podawanie gabapentyny, celującej w szlaki nerwowe przed traumą chirurgiczną. Aha, czyli żeby wyciszyć ten układ. Dokładnie, wyciszyć ten alarm. Jeśli obniżymy próg gotowości układu nerwowego i dopiero wtedy wdrożymy ruch, to pacjent zaczyna tolerować obciążenia, które wcześniej były nie do zniesienia. A kiedy przychodzi moment samej operacji, układ nerwowy nie wpada w całkowitą histerię. Brzmi jak doskonałe środowisko do wdrożenia właściwych ćwiczeń. No dobrze, zejdźmy w takim razie na ten poziom kliniczny, który koledzy fizjoterapeuci będą chcieli wyciągnąć dla swoich pacjentów. Do kogo dokładnie skierowane były te interwencje w badaniach? Autorzy zdefiniowali to bardzo precyzyjnie. Skupili się wyłącznie na osobach zakwalifikowanych do pierwotnej, całkowitej alloplastyki stawu kolanowego z powodu nasilonej choroby zwyrodnieniowej. Okej, czyli bez powikłań. Tak, z analizy absolutnie wykluczono operacje rewizyjne. Dzięki temu badacze uzyskali jednorodną grupę kliniczną. Dobrze, wiemy, kogo badano. Przejdźmy teraz do tego, co dokładnie robiono z tymi pacjentami, bo jako praktyk, powiem Ci, zawsze denerwuję się, gdy czytam słowo ćwiczenia bez żadnego kontekstu. Na szczęście zespół Zanga wylicza tu konkretne parametry interwencji. I to jest właśnie ta precyzja danych, której potrzebujemy. Otóż to. Spójrzcie na rozkład sił. W 9 badaniach stosowano trening oporowy o wysokiej intensywności, z obciążeniem zależnym od masy ciała. Ale zastanawia mnie to, dlaczego wysokiej intensywności? Przecież ci ludzie, oni ledwo chodzą. Jak to w ogóle zrobili? Wiesz, dlaczego wysoka intensywność? Ponieważ tylko odpowiednio silny bodziec mechaniczny zmusza tkankę do adaptacji i zwiększenia siły. Oczywiście w tych badaniach wysoką intensywność definiowano w oparciu o aktualne możliwości pacjenta. No jasne, nie dawali im od razu sztęgi. Nie, absolutnie nie. Wykorzystywano zamknięte łańcuchy kinematyczne, gdzie obciążenie rozkłada się na wiele stawów, co zmniejsza ten nacisk na zniszczoną chrząstkę. Okej, idźmy dalej w te dane. Autorzy wykazali, że w 7 badaniach zastosowano ćwiczenia izolowane na zgięcie i wyprost, w 6 badaniach trening wchodzenia po schodach, a w 4 typowy trening równowagi. Widzimy tu różne ścieżki, ale mnie absolutnie zafascynowała jeszcze inna metoda wspomniana w analizie. Domyślam się, o czym mówisz. Trening z ograniczeniem przepływu krwi. Czekaj, czy my naprawdę zakładamy pacjentowi z gigantycznym bółem kolana opaskę uciskową, która odcina mu krew i każemy mu ćwiczyć? Przecież to brzmi wręcz absurdalnie na pierwszy rzut oka. Brzmi dość ekstremalnie, zgadzam się, ale neurofizjologia świetnie tłumaczy, dlaczego to jest genialne u tych pacjentów. Przypomnijmy, nakładamy mankietę, która częściowo ogranicza dopływ krwi tętniczej i blokuje powrót żylny. Powstaje silne niedotlenienie mięśnia w trakcie pracy, prawda? Tak, potężny stres metaboliczny. Właśnie. I to daje sygnał do rozpoczęcia procesów budowy tkanki jako metoda hipertrofii przy mniejszym obciążeniu stawu.
Badacze zauważają, że dzięki temu możemy uzyskać efekty, używając obciążenia na poziomie zaledwie 20% ciężaru maksymalnego. Wow. Wykonujemy ruch bez dużego nacisku mechanicznego na te zniszczone powierzchnie stawowe, nie wyzwalając bólu, a jednocześnie mięsień jest zmuszony do mocnej pracy. I to jest ten moment, w którym wszystko zaczyna się łączyć w logiczną całość. Oszukujemy układ nerwowy i dostarczamy bodźców do wzrostu, chroniąc staw. Dobrze. Dołączono też do tego edukację przedoperacyjną. No to czas na wyniki. Co to wszystko dało? Co wykazali badacze? Zacznijmy od poziomu bólu po operacji mierzonego w wizualnej skali analogowej WAS. Badacze wykazali tu wyraźny sukces. Różnica średnich, ta wartość WMD, wyniosła minus 1,03 punktu po 1 miesiącu od zabiegu. Okej. Po 3 miesiącach minus 1,23 punktu oraz minus 1,38 po 6 miesiącach. Oczywiście na korzyść grupy ćwiczącej. Zastanówmy się nad tym klinicznie. Spadek o nieco ponad 1 punkt w 10-stopniowej skali. Ktoś by pomyślał, tam, żadna różnica. No właśnie, a dla pacjenta to jest przepaść. Dokładnie. W pierwszym miesiącu to może być różnica między potwornym lękiem przed każdym ruchem, a możliwością wejścia w zakres ruchomości z terapeutą. Otóż to, mniejszy ból oznacza mniejsze odruchowe hamowanie mięśnia czworogłowego. Szybciej odzyskujemy aktywną kontrolę. Płynnie przechodząc do tej kontroli i funkcji kolana, jak to wygląda w liczbach? Tutaj dynamika jest ciekawa. Brak różnic w funkcji kolana po pierwszym miesiącu. Żadnych. Brak istotnych statystycznie różnic po 1 miesiącu. Jednak, uwaga, po 3 miesiącach autorzy zauważają poprawę zgięcia o dokładnie 2,55 stopnia w grupie prehabilitacyjnej. 2,5 stopnia. Znowu, dla kogoś z zewnątrz to brzmi jak granica błędu pomiarowego goniometru. Zgadza się. Ale dla pacjenta, który walczy na granicy 90 czy tam 100 stopni, to jest być albo nie być w płynnym schodzeniu po schodach. Ale co ciekawe, zauważ, że w przypadku wyprostu badacze nie zanotowali statystycznie istotnej różnicy. Prehabilitacja pomogła na zgięcie, ale nie na wyprost. Tak, i to wynika z twardej biomechaniki. Deficyt wyprostu przed operacją to często potężne wyrośla kostne blokujące ruch. No tak, kości ćwiczeniami nie osuniemy. Dokładnie. Z tym radzi sobie dopiero chirurg na stole. Z kolei zgięcie w znacznie większym stopniu zależy od elastyczności i siły samego mięśnia czworogłowego, a te parametry prehabilitacja poprawia. Czysta logika. Mamy więc pacjenta, który po operacji znacznie mniej cierpi z powodu bólu przez całe 6 miesięcy i odzyskuje więcej zgięcia. Skoro autorzy wykazali, że ci pacjenci zgłaszają znacznie mniejszy ból, to dlaczego na litość boską ten czynnik nie przekłada się na szybszy wypis z szpitala? Bo spójrzmy na parametry długości pobytu w szpitalu. To tak zwane LOS. Analizując to na chłodno, to chyba najbardziej uderzający wynik. Różnica wyniosła zaledwie minus 0,56 dnia. Pół dnia. Czyli około pół dnia i uwaga, ta różnica nie była istotna statystycznie. Wartość P to 0,11. Dlaczego? Gdzie tu jest sens? Sens jest w procedurach. Być może sztywne ramy procedur szpitalnych na oddziałach ortopedycznych i standardowe ścieżki opieki pooperacyjnej nie pozwalają na elastyczne skracanie pobytu. Czyli to machina szpitalna? Niezależnie od poziomu bólu, są dawki leków, zmiana opatrunków, sztywne protokoły wypisowe. Pacjent czuje się świetnie, ale i tak musi odsiedzieć swoje. Okej, czyli prehabilitacja nie zoptymalizuje obłożenia łóżek dla dyrekcji szpitala, ale diametralnie zmienia jakość tego pobytu dla pacjenta. Świetnie. Przejdźmy teraz do ograniczeń, które są w każdym dobrym badaniu. Jako rzetelny głos autorów musimy lojalnie, bez oceny, przekazać to, co sami badacze wskazali jako słabości swojej pracy. Jasne. Po pierwsze, autorzy wskazują, że programy ćwiczeń były wysoce standaryzowane i po prostu brakowało w nich indywidualizacji do potrzeb konkretnego pacjenta. Czyli wszyscy dostawali podobny zestaw. Co jeszcze? Zauważają też wysoką heterogenność wyników. Wynikała ona z włączenia badań z aż 13 różnych krajów.
O wow, 13 krajów to są zupełnie różne uwarunkowania ekonomiczne i kulturowe. Podejście do bólu czy hospitalizacji chociażby w Azji, a powiedzmy w Skandynawii, to są przecież dwa różne światy. Dokładnie tak. Trzecia sprawa to rozpiętość czasowa uwzględnionych artykułów stwarza pewne ryzyko błędu systematycznego. Protokoły ortopedyczne się zmieniają. No wiadomo, medycyna idzie do przodu. I wreszcie czwarte ograniczenie, o którym wspominają. W ostatecznej analizie brakowało im kluczowych dla fizjoterapeutów wskaźników, takich jak na przykład konkretne wartości siły mięśnia czworogłowego uda z dynamometru. To jest duży brak. Ale podsumowując to wszystko, czas sformułować nasze take-home message dla koleżanek i kolegów fizjoterapeutów. Jaki jest ten główny wniosek? Rehabilitacja przed wymianą stawu kolanowego to potężne narzędzie do zarządzania bólem w kluczowym oknie do 6 miesięcy po operacji oraz stymulator zakresu zgięcia w 3. miesiącu. Nie możemy obiecać pacjentom, że wyjdą wcześniej ze szpitala. Absolutnie nie. Ale możemy obiecać, że ich półroczny proces rekonwalescencji będzie znacznie, ale to znacznie mniej bolesny. To jest ogromna wartość. A na sam koniec, słuchajcie, mam dla was jedną nieco prowokującą myśl do przemyślenia. Skoro sami autorzy narzekali na tę standaryzację programów, to czy przyszłością fizjoterapii przedoperacyjnej nie powinna być skrajna indywidualizacja obciążeń? Co masz na myśli? Wręcz taka uszyta na miarę recepta ruchowa dla każdego pacjenta, zamiast po prostu standardowych protokołów na kartce z ćwiczeniami? O, to jest świetne pytanie i myślę, że to kierunek, w którym jako branża musimy po prostu podążać. Zostawiamy was z tymi rozważaniami. Dziękuję za wspólną kawę i rzetelną dawkę wiedzy. Do usłyszenia przy kolejnej publikacji. Do usłyszenia.